Do Hongkongu przyleciliśmy liniami Finnair z Warszawy z przesiadką w Helsinkach. Tym sposobem, choć na krótką chwilę, udało nam się zaczekować w kraju Muminka. Hongkong w wolnym tłumaczeniu znaczy pachnący port lub port przypraw. I ta nazwa nie jest przypadkowa, gdyż Hongkong jest jednym z potężniejszych miast portowych w świecie. Zresztą wszystko tu jest potężne, począwszy od lotniska, które jest jednym z największych międzynarodowych portów w świecie. Duże są też autobusy i tramwaje. No i oczywiście wieżowce, których jest tu dużo więcej niż w jakimkolwiek innym miejscu na świecie. Z lotniska do centrum można łatwo dojechać metrem, kupując na lotnisku kartę Octopus lub autobusem liniowym. Bilety na autobus można kupić w kasach zaraz po wyjściu z terminala. No to ruszamy ku nowej przygodzie. Hongkong powitał nas wysoką temperaturą i umiarkowanym zachmurzeniem. No i jeszcze te widoki za oknem. Po lewej turkusowe morze, po prawej góry, a na wprost las wieżowców. Wow! Swoją obecną potęgę miasto zawdzięcza w dużej mierze Brytyjczykom, którzy skolonizowali te biedne wówczas tereny i uczynili z nich główną bazę na Dalekim Wschodzie. Obecnie Hongkong to specjalny region administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej. Island Pacific Hotel Hongkong wybraliśmy spośród wielu dostępnych hoteli, głównie z uwagi na lokalizację przy Connaught Road blisko dzielnicy Central. Hotel spełnił nasze oczekiwania. Pomimo mikroskopijnych rozmiarów pokoi byliśmy naprawdę zadowoleni i z serwisu, i z obsługi. No i jeszcze te widoki za oknem. Zresztą sami spójrzcie. Pierwsze kroki w mieście skierowaliśmy na słynną promenadę Deptak Tsim Sha Tsui, zwany też Aleją Gwiazd. Można tu, prócz zapierających dech w piersiach panoramy miasta, zobaczyć także pomnik Bruce'a Lee i świnki celebrytki, bohaterki komiksów chińskich. Deptak znajduje się w dzielnicy Kowloon. Jest popularnym miejscem spotkań mieszkańców miasta i obowiązkowym punktem na liście każdego turysty. Stąd też wieczorem można obejrzeć spektakl światła, który odgrywa się na fasadach wieżowców na wyspie Hongkong. Znajduje się tu wiele lokali gastronomicznych, butików, hoteli i centrów biznesowo-handlowych. W symfonii światła bierze udział także rzeka Perłowa, która co wieczór mieni się tysiącem barw, odbijając światła laserów. Alternatywą do pieszego spaceru deptakiem może być romantyczny rejs tradycyjną łodzią dżonką po rzece Perłowej. Hongkong nazywany jest także neonowym tygrysem, gdyż jest miastem wielkiej finansjery i ogromnych inwestycji. Tutaj zabytkowa architektura kolonialna odbija się w szkle sięgających chmur wieżowców. Najwyższy budynek w mieście, International Commerce Center, liczy sobie 484 metry wysokości i aż 118 pięter, a na 100. piętrze tego budynku jest taras widokowy dla turystów. Kolorytu temu imponującemu krajobrazowi miejskiemu nadaje fakt, że wszystko to zostało wybudowane zgodnie z zasadą Feng Shui, czyli w harmonii z naturą, po to, by zapewnić mieszkańcom fortunę i szczęście. Biorąc pod uwagę miliardowe obroty Hongkongu i fakt, że jest to mekka światowego biznesu, trudno nie odnieść wrażenia, że to faktycznie działa. Dookoła Hongkongu można znaleźć mnóstwo szlaków trekkingowych, z których widać miasto w zupełnie innej perspektywy. To paradoksalnie mekka miłośników natury, zieleni i wędrówek. Wystarczy wyrwać się kawałek za miasto i my właśnie tam zmierzamy, na wzgórze Victoria Peak. Prawda, że pięknie? Wzgórza Wiktorii zajmują środek wyspy.
Pokryte są bujną, subtropikalną roślinnością i choć mocno kontrastują z gęstą i wysoką zabudową poniżej, na brzegach wyspy, to całość sprawia wrażenie harmonijnej jedności. Tutaj miejska dżungla współgra z soczystą zielenią lasu deszczowego. Na wzgórze Wiktorii można dotrzeć autobusem, tramwajem, a nawet pieszo. Zabytkowy Pik Tram sam w sobie jest atrakcją turystyczną. Niestety w czasie naszego pobytu ta kolejka linowa była w remoncie. Wzgórze Wiktorii bez cienia wątpliwości można zaliczyć do największych atrakcji Hongkongu. Planując wycieczkę, warto sprawdzić pogodę. Zdarza się, że czasem góra tonie w chmurach i zamiast pięknych widoków widać tylko gęstą mgłę. Nam dopisało szczęście. Zaraz sami zobaczycie zapierającą dech w piersiach panoramę. Podobno na szczyt Victoria Peak co roku wdrapuje się 6 milionów turystów. Jednak najlepsze widoki na wyspę Hongkong są z centrum Skytrust 428, które jest jednocześnie górną stacją kolejki linowej i centrum handlowym, z najpiękniejszą panoramą z okien. Wybierając się do tego zwykle mocno zatłoczonego miejsca, warto wcześniej kupić sobie łączony bilet online na taras widokowy i na kolejkę. Koszt takiego biletu to około 65 zł, ale tym sposobem ominiecie długi ogonek przy kasie. Opcjonalnie kupując ten bilet można także zarezerwować wstęp do gabinetu figur woskowych Madame Tussauds, które mieści się w tym centrum. A teraz zostawiam Was na chwilę z tą nietuzinkową panoramą. I jeszcze pamiątkowe zdjęcie i ostatni rzut oka na przepiękną panoramę i czas na lunch. W centrum handlowym, poziom niżej pod tarasem widokowym, są restauracje, w których widok jest miłym dodatkiem do smacznych dań. My skusiliśmy się na sushi i było pyszne, ale szczerze muszę przyznać, że ceny tutaj są równie wysokie jak to wzgórze, w porównaniu do cen w tych restauracjach i street foodach poniżej. A przed nami zabytkowy wagonik kolejki. Jest otwarty, można do niego wejść i go sobie zwiedzić. Niestety on już nie jeździ. Powoli żegnamy się ze wzgórzem. Czas zjechać na dół i eksplorować dalej miejską dżunglę. Wszystkie tramwaje w Hongkongu są piętrowe i takie jakby troszkę zabytkowe. Za przejazd tramwajem, podobnie jak i metrem, można płacić zbliżeniową kartą Octopus. Metrem podróżuje się naprawdę łatwo, jest bardzo intuicyjne i bezpieczne, choć w godzinach szczytu bywa czasem mocno zatłoczone. No, ale to akurat zupełnie mnie nie dziwi. W Hongkongu mieszka ponad 7 milionów ludzi na tak małej w sumie powierzchni. Około 3/4 wyspy to tereny zielone, parki, zbiorniki wodne i wzgórza, a cała zabudowa skupia się przy linii brzegowej i zajmuje jedynie 1/4 całej powierzchni. Jest tutaj ponad 8 000 wieżowców, a to jest dwukrotnie więcej niż w Nowym Jorku. Do tego statystyki mówią, że jest tu także więcej Rolls-Royce'ów na mieszkańca niż gdziekolwiek indziej na świecie. Hongkong kocha luksusy. A mimo to jest jednym z najmniej uzależnionych od samochodów miast. 90% wszystkich podróży w Hongkongu odbywa się publicznym transportem. Hongkong to także pyszne jedzenie. Podobno w mieście jest około 60 000 restauracji, nie licząc street foodów. W tym mieście na każdym kroku można coś zjeść. Tutaj raczej nic nie schudniecie. W
Wśród tysięcy ulicznych knajpek można znaleźć i takie z gwiazdką Michelin. Ciekawostką jest też to, że chociaż Hongkong cierpi z powodu bardzo wysokiego poziomu zanieczyszczenia powietrza, mieszkańcy mają najwyższą średnią długość życia na świecie. Średnio 81 lat dla mężczyzn i 86 lat dla kobiet. Do tych wszystkich należy jeszcze doliczyć najwyższy poziom IQ na świecie. Średni podobno wynosi 107. Wznoszące się do nieba wieżowce, mieszanka kultur etnicznych i przepyszna kuchnia co roku przyciąga rzesze turystów. Ale Hongkong to także raj dla miłośników zakupów. Znajdziecie tu sklepy i butiki światowych marek, tanią elektronikę, luksusowe gadżety i oczywiście cały asortyment, jaki kryją azjatyckie bazary. A my tymczasem dotarliśmy do dzielnicy Central. Naszym celem są najdłuższe na świecie ruchome schody zewnętrzne. Mają ponad 800 metrów długości. W drodze mijamy kolonialne zabytki i najsłynniejsze murale w mieście. Wyraźnie widać tutaj, jak stara kolonialna dzielnica została otoczona przez nowoczesne szklane wieżowce. Takie kultowe miejsce, w którym przeszłość styka się z przyszłością. W dzielnicy Central zamieszkuje wielu ekspatów. Do tej grupy z definicji należą ludzie, obcokrajowcy, wysłani przez swoje firmy do pracy za granicą. Można tu zauważyć wyraźne wpływy europejskiego i amerykańskiego stylu życia. Dzielnica jest pełna zachodnich restauracji. Można tutaj zdrowo i organicznie zjeść po europejsku. Znajdują się też tu prestiżowe szkoły, w większości międzynarodowe. Wiele globalnych, międzynarodowych firm oraz przede wszystkim banków ma też tutaj swoje siedziby. Pomimo tego, że Hongkong położony jest na niemal 200 wyspach, miasto odczuwa ogromny deficyt przestrzeni, a to z kolei przekłada się na kolejny, tym razem mniej pozytywny rekord. Są tu jedne z najwyższych cen nieruchomości na świecie. A co się z tym wiąże? Koszty życia również są bardzo wysokie. Zaczyna brakować miejsca na dalsze rozbudowy, przez co ceny mieszkań drastycznie idą w górę. Wiele osób żyje w łączonych mieszkaniach o bardzo kiepskich warunkach ze względu na absurdalnie wysokie czynsze. Koszt wynajmu niewielkiego apartamentu z jedną sypialnią w dzielnicy Central to w zależności od lokalizacji od 6 do 12 tysięcy w przeliczeniu na złotówki. Większość tych mieszkań nie przekracza nawet 15 metrów kwadratowych. Za większe, rodzinne apartamenty z 3 sypialniami w centrum miasta trzeba już zapłacić od 25 do 57 tysięcy. Podobne mieszkania poza centrum kosztują połowę mniej, dlatego większość rodzin wybiera jednak dalsze lokalizacje. A ja tymczasem zaczekowałam się w hotelu Metropark, w ogromnym jak na hongkońskie standardy apartamencie z widokiem. To już nasze ostatnie chwile w mieście. Hotel ma basen na dachu i panoramiczne okna w sypialni i w salonie. Przez te widoki nie spałam północy. Nie mogłam oderwać oczu. Czas się żegnać i jesteśmy z powrotem na jednym z największych portów lotniczych w świecie. Wiecie, że lotnisko w Hongkongu ma 530 bramek? No to kończę, ale nie żegnam się. Mówię do zobaczenia w następnym odcinku z wyspy Penang.